O, witaj, to jest nowe urządzenie. Potwierdź się na telefonie, następnie podaj PIN i jeszcze 4 ostatnie cyfry numeru PESEL swojej matki, a tam babcia też będzie musiała też o tym wiedzieć, że się zalogowały. I trochę szrejdanka. Tak, dokładnie. No się to nie zepsułaś po prostu. O, wszystko jasne. No ty nie miał zespół teraz. Musisz się sprzedać. Dobra. Zawsze przyjść wcześniej. Chyba Nie miałem na to. teraz. I'm sorry. Dobra, idę. 12:30 byłem zakończony. Niestety. Robimy się iPad na to, wiesz. Teraz zobaczymy, czy teraz się będzie cen. Nie jest chyba najmniejsze to, co jest kupił. No, ale Zadziała? Nie zadziała. A, kosą to po prostu. Dobra, to w razie czego zduplikuje to, nie? Widać. Widać, że coś się zmienia, tak? No, zobacz, to się. I szybkie tylko. Tak, widzę, bo chcę to teraz przeciągnąć ręcznie. No, Myślałem, że kliknę jak tutaj tylko gra się wyświetla. no nie, właśnie myślę. A, odruch po prostu jest niektóry. No i właśnie dar który. Dobra. Ciekawe, czy to zagrało, ale teraz... No dobra. Kiedyś mi tak robić. Jestem ciekaw, czy to zadziała. Ten ułomne jak cholera. Ja wkraczali. Życie. O, to jest tam. No, super. Zaczynamy, ale to w ten sposób będzie lepiej, nie? Czyli... Tak? Jest? Białe? Jeszcze coś? Daj F11. Właśnie wiem, ale on stworzył 3 różne okienka i dlatego mnie zmindfuckował. Don't. A te 4 F7 Proszę pani. Jeśli pani, może pan pomóc z projektorem, bo tutaj dziadek nie ogarnia. To wirus, proszę pani. To wirus. O, może... Dobra. PowerPoincie to wszystko jest prostsze. To ja zamknę aktorę te sobie. A może dołączyć. Może było być. No, ja nie wiem. No, będzie lepiej, nie wiadomo. No. Ach, te muzyka, żeby cokolwiek. Dobra. Jak teraz kliknę, tak? Dobra, super. To tak miało działać. Technologia została pokonana, więc możemy przejść dalej. Ewentualnie możemy sobie tu kliknąć jeszcze F11, jak będzie się dało. Albo i nie. F11 zostało olane, więc nie ma na to niestety wpływu. Zatem przejdźmy. O czym oczywiście jest ta prelekcja? No, chodzi o to, że tak naprawdę, jakby nie patrzeć, w sumie powstało na wzór koników prawdziwych, prawda? I są różnice, jeżeli chodzi o kwestie samych tych przygód, można powiedzieć, które się tam zdarzają, ale są też bardzo ciekawe nawiązania. Niestety nie byłem w stanie dzisiaj ze sobą przynieść, ale bardzo chciałem. Może jeszcze będę kiedyś na innych konwentach z tą prelekcją. Posiadam oryginalny artbook prosto z Japonii, ze wszystkimi opisami. Tam jest na przykład opisane, z czego się składa strój cały z Nice Nature. Więc macie do dyspozycji naprawdę wszystkie elementy podane. Te stroje nie są bez powodu. Te całe wszystkie elementy, co na ich ubraniach są, to że Harry Lara ma jakieś naklejeczki na nogach, wszystko ma znaczenie i to jest bardzo akurat ciekawe, w jaki sposób to jest zrobione. Zatem przejdźmy do pierwszych tutaj, do tych fundamentów, jeżeli o to chodzi. Jak wszyscy na początku mogą zaznać pierwszą, że tak powiem, powłokę, znaczenie ma oczywiście po której stronie UMA ma kokardkę. Czy po lewej, czy po prawej. To oznacza wtedy, czy jest ogierem bądź klaczą w tej sytuacji. Przykładem może być Dive Scarlet, Wódka czy Sliptosho. To oczywiście mają ozdobę na lewym uchu. Prawe zawsze z lewym się myli, więc tak to jest sobie jeżeli chodzi o kwestię prawego ucha, to wiadomo, że to są wtedy ogiery. Siema, tak? Wiadomo, że są wyjątki nawet i od tej reguły, bo się zdarzają bardzo ciekawe przypadki. No więc w zasadzie to taki subtelny, taki w pewnym sensie do prawdziwej płci tych czempionów po prostu tak naprawdę jakoś to w ten sposób trzeba zaznaczyć, prawda?
jest to, co jeszcze lepsze, klacze mają ich design jest bardziej prestiżowy, bardziej taki unikalny. Wiadomo, no, żeby odróżnić. To ma też znaczenie, jeżeli chodzi, czy ma spódniczkę, czy właśnie spodenki, bo to też może definiować, jeżeli o to chodzi. Ale przypadkiem ciekawym jest Fine Motion. Bardzo ciekawym, że tutaj robię fikoł. Fine Motion jest akurat przypadkiem, że ozdoby ma po dwóch stronach. W przypadku na przykład, kiedy macie klacz i ogierę i ma ozdoby po dwóch stronach, to zdarza się, że po jednej stronie jest większa, żeby po prostu zaznaczyć właśnie ich płeć. Ale Fine Motion jest bardzo akurat ciekawym. To jest konik pochodzenia irlandzkiego. Cierpiała na taką rzadką akurat kwestię jak aberracja chromosomowa. To jest tak zespół Slayera. To jest... posiadała męskie chromosomy XY, ale zewnętrznie była w 100% klaczą. No i konsekwencja tej wady niestety była całkowita, ale to nieodwracalna no, po prostu bezpłodność, jakby nie patrzeć. Co w przypadku koni wyścigowych to jest nomen omen już tabliczka z napisem ten koń nic nie będzie w przyszłości niestety warty. Ponieważ jak wiadomo potem musi przekazać geny, żeby były jakieś po prostu żeby z tego, dokładnie, żeby były z tego zyski, więc ten koń po prostu nie będzie zyskiwał niestety na wartości. I to jest taka ślepa ścieżka w takich przypadkach. W Umamusume było kilka akurat takich przykładów. To, co też zapomniałem, teraz mi się przypomniało i nie ma w tej prezentacji, są konie, które są fikcyjne, które nie istnieją też również w Umamusume mają na przykład. Tak, dokładnie. Białowłosy Happy Meek, dokładnie. Już istniejące, ale teoretycznie nazwane właśnie na cześć... No to historia zatoczyła, że tak powiem, w drugą stronę tutaj koło, że ziomek się zainspirował tą postacią z Umamusume, co jest ciekawe. Chociaż Może jest złej płci. szkoda akurat, że jeżeli chodzi o amerykańskie konie, to oni nie mają za bardzo licencji. Niektóre konie mają zmienione imiona, na przykład Obey Your Master, czy tam francuski Brio? Tak? Nie wiem jak czytać francuski. Pokalecie go pewnie we wszystkie sposoby, więc sorry. Obey Your Master tak samo, ten amerykański z takimi najlepszymi akcentami, moim zdaniem. Bo w oryginale to jest Play the Battle chyba. Tak, no ale czekam akurat cały czas na My Wife Doesn't Know and My Wife Know Everything. Tak. Tak, i te konie na jednym wyścigu amerykańskim ścigały się między sobą. Chyba tu też jest dzwoni tutaj ciekawe. Taki sekretarz. Dokładnie. Wracając, bo to trochę biło z rytmu. Jeżeli chodzi o te właśnie amerykańskie, co było się fajny ten wyścig właśnie pomiędzy My Wife Doesn't Know a My Wife Know Everything. Można chwilę, śmiać. To tam było to, że one pod koniec tego wyścigu praktycznie cały czas się miały ze sobą. To pomyślcie sobie, jak komentator chciał brzmieć. Jakby miał cholerną schizofrenię i cały czas do ciebie mówi my wife doesn't know, my wife know everything, my wife doesn't know, my wife know everything. I takie co chwilę, nie? Zmieniał się jak nasz ziomek, więc jak ktoś by to puścił bez obrazu, to miałbym pewne wątpliwości. No, Śmiało. Byliśmy też niedawno na wracam na motylica w Wrocławiu i był debiutant, który ponoć był wina Tuska. To była krzak, ale odmieniam. Pisze matką Fina Pustki. Ale wina Tusk czy win Tuska? Bo to może być alkohol może chodzić. Może to jest ten, jakiś potomek wódki po prostu, jakiś dalszy w tym przypadku, skoro wina Tuska? Nie wiem, ale polskie konie to jest już osobny rozdział, ale na Służewcu też widziałem bardzo ciekawe nazwy tych koni. One są wyjątkowe, nie? Hydrozagadka wyprzedza, nie? Takie, Jezu Chryste, Boże. Specjalnie w tym samym wyścigu brał udział Axis Power też. Tak, tak. Co tam akurat za pomysł? Próbuję sobie nawet przypomnieć, bo były naprawdę niektóre wyjątkowe, nie? Więc Jak fotka urodziła w Polsce, to będę mnie wyszło Kwaśniewsko. mogłaby być, no i takiego konia mógłbyś tak nazwać. Akurat to liczy się nawet, żeby one miały jakieś wyjątkowe nazwy, bo one się potem wybijają na tej karcie. Więc wiadomo, żeby ktoś zaznaczył nawet z czystej ciekawości po prostu, nie? Chociaż na Służewcu widziałem typa, który miał dosłownie kartkę wielkości A2 i miał rozrysowany cały po prostu schemat, kto
kto wygrał w danym wyścigu i strzałki akurat na kogo teraz akurat obstawiać, nie? Więc ja takie, Jezu Chryste, gościu miał tak włosy postawione, to jest chyba jakiś Einstein po prostu. Ale i tak nie pokonało to ziomka akurat, który dosłownie przy mnie wstał, na stojąco podskoczył, wyrwał sobie ostatnie włosy, co miał na głowie i powiedział, ja już nie muszę pracować, wygrałem 4 akurat, takie 4 obstawił. O kurczę, nie? No to takie już ponad 50 000 tam zgadza. 4 pozycje, że po kolei trafił. Tak, Wszystkie 1, 2, 3, 4, że trafił. No ja miałem takie 4 wygrałem ten przystępny. Dawaj wypowiedzenie, mordo. I takie... Matko świetna. Kontynuując, bo trochę wyleciałem z tematów. Dobrze, że to nie mogą się. To prawda. No niestety, no. Tak więc przejdziemy dalej. Jeżeli chodzi o akcesoria, też są dobrane akurat pod uwagę. Na przykład pod Saturn też można tu zobaczyć, że ona ma taki śmieszny diamencik na tych włosach, taki rąk może bym powiedział. To w sumie lepiej opisuje. To po prostu symbolizuje te elementy, co są zwyczajnie na ich włosach, jakby nie patrzeć. Ona dosłownie koń i ryle też ma ten wzór, też ma ten rąb akurat na tych włosach, jeżeli o to chodzi. Wziąłem też przykład na KM Festy, bo on jest mało widoczny. Jak możecie zobaczyć, w tym miejscu jest taki czarny element. Wiecie, co to jest? To jest bandaż. Tam dokładnie on potem odniósł kluczową kontuzję w którymś momencie. Już nie pamiętam. Już tyle się dzisiaj jeszcze przypomniałem, naczytałem, tak tego nie spamiętałem wszystkiego, jeżeli chodzi o te przygody, jeżeli chodzi o kontuzję. Bo kontuzji jest bardzo dużo i bardzo różnych, więc no to kopytko szalowałem. Tu więzadło wieszone, jakieś kurwa, taki ja piórkuję, kistel, ja nigdy nie byłem na weterynarii, kurczę, teraz tu się wszystko odbija, nie mam zielonego pojęcia. Tak więc, jeżeli chodzi też o maski i nauszniki, te elementy, które mają na głowie, to były zazwyczaj po to, żeby koń się skupił, żeby o mu nic nie odwracało uwagi. Jeżeli o to chodzi. No tak jak samo wiecie, no konie są nerwowe. Jak nie wypuszcza się ich nie bez powodu na ruchliwe drogi, tak? Bo one się muszą przyzwyczaić do samochodów, do wszystkich dźwięków, sygnałów. I to nie jest naturalne dla nich po prostu. No i często muszą gdzieś po prostu dookoła jeszcze dopiero przyswoić, jeżeli o to chodzi. Nawet na tych torach akurat wyścigowych, jeżeli o to chodzi, to również mogą się rozkojarzyć jak typowa golczki. Ja mam jeden problem z boksem. Jeżeli o to chodzi. No i oczywiście te wszystkie włosy pasemka to też jest jakiś ukłon, nie? Widziałem gdzieś taki czart po prostu, że pomału sobie poznawcie jak uma, nie? I tam były wszystkie typy wariantów, kurczę, bo każdy koń ma inny wariant tych pomalowanych paznokci, kurczę. Jak zobaczysz Twin Turbo, ma takie, no tam chyba czarne, jak dobrze pamiętam, ale jak nagle wejdziesz zobaczysz daj taką Helios, no to tam jest tęcza po prostu, od razu wszystkie strony. Chodzi o maszczenie w tym sumie, dobra, czy badanie jest taka i tajo. Tak. Tu je rękawiczki. No, Nutka też jest też dobrym przykładem, jeżeli o to chodzi. Wracając, Narita, Bian i plaster na nosie. Plaster na nosie to tak naprawdę to jest to śmieszny taki owczy taki ten. To nie jest po to, żeby ładnie wyglądało. Okazuje się, że konik miał bardzo wstydliwy przypadek. Ogólnie panicznie bał się swojego cienia. Trochę to przeszkadzało w wyścigu, dlatego założyli mu taką opaskę, żeby swojego cienia nie widział w trakcie wyścigu. Nagle okazuje się, że ten gość zajebiście zasuwa, nie? Takie, no jak kurczę, co się dzieje, nie? Widzenie w dół po prostu. Jak wiemy, akurat czasem koń spojrzy sobie w dół i nagle wyobraź sobie, że staje dęba w tej sytuacji na wyścigu. Kurczę, kto to jest? Nie. Więc jeżeli o to chodzi, no to właśnie po to są te elementy wydane. Jeżeli chodzi o Kitasan, ona jak widać dokładnie na tym gifie, ona ma tradycyjny strój, jak wiadomo. Próbowałem znaleźć niestokowe zdjęcie. To jest nie do osiągnięcia po prostu z tym typem, a jak już to były w bardzo słabej rozdzielczości, to jest właściciel Kitasan. Prawdziwy Kitasan. I to jest tak naprawdę, czemu ona ma ten strój taki tradycyjny Kitasan? Skąd to się wzięło? To z tego japońskiego święta Matsuri tak naprawdę. Jeszcze śpiewa to te typowe piosenki Enka. Okazuje się, że tak naprawdę to nie jest na podstawie tak dokładnie jego konia, ale jego właściciela, bo to jest znany po prostu Saburo Kitajima. To jest znany po prostu piosenkarz
i on zazwyczaj w klimacie właśnie Matsuri śpiewał na trybunach po prostu, nie? Dlatego Kitasa jak jest często przedstawiana, że na przykład w grze ona nagle tak zaczyna jakoś głosowym gardłem tak prześpiewywać. Spoko. No to ona akurat właśnie to na podstawie swojego tego. Lepiej się ogląda trzeci sezon, jak to się wie. Tak bym powiedział, bo ona nagle tak mówi, że chce akurat pokazać właścicielowi, co ona potrafi, bo ona też chciałaby tak samo mieć na trybunach i rozszczęśliwać tych ludzi z tego powodu, bo jej właściciel jest tego typu, jeżeli o to chodzi. Tu będzie akurat proste, niektórzy znają bardziej, niektórzy mniej. Sweep to, że skąd się wziął akurat tej strój wiedźmy. Cygańc tak siedzi, myśli. Sweep to jest tak, że oni tą miotą tak sobie przesuwają podczas czyszczenia. Ej, to będzie zajebista wiedźma w tej sytuacji. Trzeba 1 do 1 zrobić. Jak wiemy, wszystkie wiedźmy to są agresywne i złośliwie. W takiej sytuacji ten koń był agresywny. Ten koń po prostu stał sobie na środku toru przed 20 minut i ignorował po prostu polecenia Jokeja. Po prostu. No, na prośby trenerów, bo ja tak jak miałem ochotę, to sobie ruszałem. No i wyrąbałem, kompletnie. Jest tak delikatnie, ale widzicie, cały dzień coś podchwyci, tylko wystarczy nawet coś w nazwie, nie? I już, kurczę, zrobimy z niej wieźle po prostu. I jeszcze do tego, że jest wredna, no to wredna wiedźma pasuje jak najbardziej. Jak wszyscy znamy akurat bez gitar, prawda? Jak ona wszędzie gdzieś się tam pojawia, jak ona mówi, że eksploduje, bo widzi Yuri, najlepiej jak się nie chopści z kulą 2 jakieś klacze. O kurna, jasna, dawaj, eksploduje, taki emocjonalny zaraz. Co ja pisz? Tak, dokładnie, ona chce, żeby dalej pojechać z tym tematem, nie? A dlaczego ona jest takim fangirlem? Czemu ona dosłownie chce być blisko swoich idolek? Czemu ona cały czas tak lata? Okazuje się, że ten koń był po prostu absolutnym ewenementem. Bo ten koń ignorował, jak to zasady bywają. Wiecie, są różne klasy koni. Najbardziej akurat po tym kwestii można dowiedzieć się grając w tą gierkę. Kto grał? Ręka do góry. No, to ja wyjaśnię, bo gry mają znaczenie w ten sposób, na jaki tor akurat koń może się nadać. Czyli na przykład w Harurara to potrafi tilcie, ale jak zaczniecie akurat dawać jej 3000 metrów i nagle dawaj, zasuwaj na długi akurat po talię, makinę, to ona nie da rady, to nie jest jej statystyka, to nie jest kierunek, w którym ona się powinna rozwinąć. Ja one tutaj mam więc masz... A da się, to prawda, że się da akurat zrobić w gierce ją inaczej. Co lepsze, da się to Ari Makinem przez lag po prostu wygrać. Mi się udało akurat po prostu. Nie robiłem w ogóle opłat. Tak stwierdziłem, dobra, wyjebane i tak to Ari Makinen przegra, bo jak niektórzy nie grali, to wytłumaczy, że Ari Makinen to jest ostatni wyścig po prostu dla śmieszku dodany przez twórców, bo było wiadomo, że ona tego nie wygra. Więc ją wstawili na koniec, bo ona miała 113 akurat wyścigów, których nie wygrała. Więc nigdy w karierze nie wygrała. To po emeryturze. To się najliczy. No, zaraz dojdziemy do niej, spokojnie. Ale wracając do Agnes Digital, ona potrafiła wszędzie. Ona na turfie, na dircie, czy na krótko, czy na długodystansowe. I w ten sposób przekazali, że ten właśnie historyczny fakt, Games cytat przekazuje, ten koń pojawia się na każdym torze, gdzie biegają inni czempioni. Czyli ona po prostu się inspirowała innymi koniami, dlatego akurat pod tym kątem została wciągnięta w to, że ona jest taka fangirl po prostu, że ona się z tym dopinguje. Jockey miał obsesję na... W punkcie Agnes? Nie. Na różnych trenerów i koni. On najbliżej obserwuje jakąś danego momencie, bardziej... To prawda, że trener akurat to jednak koń, że to się do tego dostosował, to jest druga sprawa, nie? Tak, Bo jakiś... Znaczy bardziej mi też mówi najchętniej niż mówi widzowym, a ten koń, że jest szalony. No tak, dokładnie. Jest dużo takich szalonych koni akurat, że tak powiem, ale masz rację. No nie wspomniałem tutaj, że trener też miał do tego dojść, ale jak już przyspieszyłeś, to może być, ale trener też swoje dodał. Ale to, że koni to potrafi to przestosować, no nie zmusisz smarta, żeby wyleciał ci na autostradę i ma ze sobą 240, nie? Ale Agnes Digital to ma wyjebane. Leci akurat w 2 sposoby, tak? Więc dla mnie się to nie liczy. Tu trener powiedział, tutaj będziesz zasuwał i tutaj. Agnes, nie mam problemu. Poradzę sobie.
Magicamy Tannhausen. Mambo. Mamy serii Mamba. No dokładnie. To zajebistą nazwa, której zawsze zapominam akurat, jak już nazwa trwa, jak używam. Malikane komputerą. O Jezu, nie. Skubana po prostu, no. Co ona, dlaczego ona jest takie clumsy? Czemu ona jest taka nieporadna życiowo? Czy ktoś wie? Czemu ona nagle akurat jak przychodzi sobie zalosować pod głos i ciągnie za ten dzbanek, który to spada na głowę ten dzwonek, nie? Po prostu i dostaje kwotoków. Kwotok ma duże znaczenie akurat, jeżeli o to chodzi. Okazuje się, że w 94 roku, jak ona pobiegła w Japan Cup, była w świetnej formie. No tylko została wycofana w ostatniej chwili, bo dostała ostrego krwotoku. Out. No dobra, no okej, zdarza się wyjątek akurat od sytuacji, no więcej akurat nie będzie, bo godzinę przed startem dostała, to trudno, nie? Kilka tygodni później zapisujesz go na Ari Makinen i znowu tutaj. Tym razem miała pokrzywkę, bo złapają. Więc no, przypadek po prostu, ale konik jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi o takie rzeczy, nie? Więc trzeba było jakoś to zaznaczyć. I zaraz wiem, że będzie krzyk. Proszę być spokojnym, nie wyciągać smoczków. Powodką po skonie. Tak, jeżeli chodzi o Super Click, dlaczego ona się tak zachowuje? Dlaczego ona jest taka mamusiowata, tak? Dawny jeźdźca. Ten jeźdźca też jest legendą, bo potem miał innego fajnego konia. Jeżeli o to chodzi. Ja miał kuby panie. Tak, to prawda, ale dwa akurat zasadnicze, co są ważne akurat w serii Bronu Sury tak naprawdę, bo był jeszcze taki jeden w pierwszym sezonie. Pomarańczowy włosa. To też jest ciekawy fakt, zaraz przekażę, bo to był ten sam trener akurat. Będę czy jeździec? Kurna, jeździec, przepraszam, już się to myli. Nie słabcie mnie za słówka jak trzeba, więc jeżeli o to chodzi. Tak na pewno zaczynał na się Super League Slayers. Tak. Konkretnie karierę. Tylko, że Super Creek był już najlepszy, że ten koń już wystartował, nie? Ten koń już był inteligentny, ten już był ułożony, doświadczenie, wszystko już, konik przygotowany, a trener świeżak. Takie ocholipka. Jest tutaj na odwrót, zazwyczaj zawsze jest to drugą stronę, że ten trener się usi, a nie staje tak i z dupy Super Creek nagle, która ogarnia kuwetę bardziej niż trener. Dlatego ona jest oznaczona jako mamuśka, że ona jego tak trenuje w drugą stronę. Na takiej zasadzie. Poza tym, że tak naprawdę też strasznie jeździują. Tak, to prawda, jeśli o to chodzi. No ale w kwestii tego... Będę tam z reklam wybrał trenera, właśnie w tym przypadku. No, to nawet i tak, że taka do koni i do stajni i tak, dobra, no to tak drewniane. I to tak, dzień dobry. No tak, dlatego jeśli o to chodzi, no traktowali akurat jak taki nieporadny dziecko, więc... Asian Flash, Hitman. Już myślę na dyskoncie wyleczą. Nie, to wszystkie legalne symbole są bo przez Google'a było, jakby było poza Googlem, to wtedy znaleźć oczywiście. Ta pozycja adekwatnie jeszcze to pierwsze miejsce, no i wtedy nie było, jak ona się tam pochyla, ale to też ma znaczenie, jak ona robi ten układ, nie? Też ma nawiązane, bo ogólnie tam w 2012 ona tak zawsze, jak ona wygra, to ona się tak klęka sobie, a tak zazwyczaj takie kurna, po co ty co tak eksponujesz? Chryste, makrelo, dobra, już nie będzie, że to po niemiecku tak się wytamy. Żeby było śmieszniej, koniec z Niemiec, ale ten prowadzący to był Mirko De Muro, czyli Włoch. Jeszcze żeby było, no szkoda, że nie Benito Mussolini, ale no, to już by było naprawdę mocne połączenie, ale niemiecki koń, to znaczy przodek niemiecki, ale z niemieckimi genami, jeszcze włoski jeździec. Ja właśnie. Więc niezłe triple, więc jeżeli o to coś tu pasuje, jeżeli o to chodzi. Ale tego dnia, kiedy wygrał Asian Flash, to obecny był cesarz Japonii z małżonką, nie? Rzadko to się tam zdarzało, nawet chyba ostatnio coś było. Jest taka zasada JRA, że jokejowi nie wolno zsiadać z konia na torze. Do końca jedziesz. Nie ma zsiadania. Nul.
ale jakby Demuro stwierdził, że tego nie zna, bo był Włochem tych zasad za bardzo, coś tam nie leciało. No i on zatrzymał konia przed trybuną, zsiadł z niego, zdjął kask i się ukłonił po rycersku przed japońskim po prostu cesarzem, nie? I stwierdzili, kurczę, to jest przeciwko zasadom, ale to ładny gest. To w sumie jest urokliwy, wcale nie mogę... Trochę nie małej zasady, ale no dobra, zdarzy się. Dlatego w tych animacjach ona zachowuje właśnie taki gest kłaniania się w ten sposób, kurczę, żeby zaznaczyć, że ten prowadzący to tak trochę nie pomyślał. No bywa, no. No jeszcze te europejskie stroje, no one ma genialne. One od razu widać, że Oktoberfest to tam wleciał na ostro, nie? Jeżeli o to chodzi. Jeżeli chodzi o Special League, to jest ciekawy fakt, jeżeli o to chodzi, bo jak wszyscy wiemy, akurat w pierwszym sezonie to jest tak śmiesznie podane, że ona ma dwie awki. No to fakt? No, Co? Czy one ma dwie awki? A on w ogóle wspólna nawet. No właśnie, nie? Co tu się stało, nie? Poradziła na Special Week, to była campaign deal i ona padła zaledwie 5 dni po narodzinach. Po prostu komplikacjach żołądkowych. No, nie przeżyła. No tam sierota została potem wychowywana przez zwykłą klasz pociągową. Kurna, mocna, nie? ciągowo, więc to było za naprawdę... Od razu masz statystykę power po prostu w tym momencie nie robiono, nie? Jesteś pociągany przez tego pociągowy koń nie? I takie, no dobra, rura tam kurczę, no to idealna wyścigi tam Boot Power, to biegamy, jeżeli o to chodzi, nie? A tam jeszcze ogólnie to starsi stajenni się nią opiekowali głównie. No i to był taki typowy, taka sierota, no to wiadomo, nie? A, no jako, że był sierotą, to miała pewnie zachowanie wyciągnięte. Czemu ona tak wygląda w tych grach, jakby z tym brzuchem nagle wywala? Czy ona tyle tego żre w ogóle, nie? Jeszcze były typy żarcia po prostu, to mnie rozwaliło, gdy widziałem, na podstawie reklamy KFC, bo to już wysoki poziom. Autyzm powiedział, że ktoś to pomógł, nie? I w jaki sposób zamawia ogólnika, a w jaki sposób zamawia Special Week. Na podstawie tego, jak klika na smartfonie trenerowi, nie? Tak, Bo oficjalny materiały. ogólnika naciska tak w jedno miejsce, że konkretnie kubeł się tylko napiernicza, ale Special Week jest kompletnie o minus i ona klika wszystko jak leci po prostu po kolei. Ona nie patrzy, co klika, nie? Bo to się trochę zgadza, bo to była sierota i poleciało to na tym, że jak była tylko pasza, nie odrzucało. Po prostu, nie no, jedzenie jest. Nie można odrzucać jedzenia, jestem sierotą, to leciało i wszystko działo. To podobnie miał, dlatego miał też tendencję do żarcia i żarcia. Dlatego te wszystkie, co tam potem miała, te ciężkie obozy, już nie pamiętam ich nazw, ale miała potem te ciężkie obozy treningowe, to ona nie odmawiała po prostu jedzenia po tym. Nigdy. Ja żarła jak żarła. O górnikach to już jest inny rozdział, jeśli o to chodzi. Tam to się mogłyby pić po prostu tą karmę, jeśli o to chodzi. Jeżeli chodzi o Silent Hill'kę, też taka takie. Też taka takie. Więc jeżeli o to chodzi. No ja jechał. No to jest dobre pytanie. Więc jeśli o to chodzi. No ogólnie też jechał, będzie to jego ostatnim wyścigiem. Chyba mi się nie zapisała notatkę, ale to bardzo dobrze zapamiętałem. W końcu tego nie dopisałem. Po pierwsze, dosłownie jak w pierwszym sezonie, nie dało się inaczej tego kontrolować, bo ona była liderem. Ona musiała zawsze biec z przodu. Wyrobane tam, kurczę, czy coś. Dosłownie wpadał w panikę, uderzał w bariery. Bez sensu. On się stresował i on musiał samotnie napinać tylko naprzód. Jak już było już na starcie na przodu, tam przewaga, nie, wyrąbane, nie? Ja nie wiem, czy sobie to zapisałem dalej. Tak, chyba tak, mam to zapisane. Jeżeli chodzi o tą katastrofę, niestety, wiadomo, prędkość na 60 km na godzinę. I nagle po prostu nie upadasz normalnie, tylko wyhamujesz sobie na barierkę. Oczywiście jeździec to przetrwał, jeżeli o to chodzi, całkiem poprawnie, ale na szczęście zapisałem to. Przeczytam wam idealnie po prostu. Yutaka Take, ikona japońskiego jeździectwa. Tej samej nocy upił się w barze do nieprzytomności, płacząc ze swoim kochanym koniem.
Suzuka została poddana eutanazji tuż po zdarzeniu. Jeżeli o to chodzi. Więc Spinów to sobie Suzuka w sumie stał po chwili na wagaliśmy już na niego i dopiero jak strzec to zaczął już bardziej widocznie. no, że weszło w niego. To widziałem też na tych nagraniach, jak on tak schodził. Ale no ciężko. Najlepiej właśnie z tych dialogów, co inni go widzieli w tym przypadku, nie? Bo oni potem widzieli pewnie, jak poszedł klać. Nie? Niestety, akurat, no przypał jak cholera. Ale tendencje jest coś tutaj to przywiązują do tego. Tak, no jednak jeździsz, kurczę, na tym koniu i nagle okazuje się, że ta eutanazja i to wszystko jednak wchodzi do łeb, nie? Więc nie każdy koń akurat wychodzi z kontuzji, ale to jest kłamstwo, co akurat niestety PETA udostępniła. Wszystkie akurat konie nie dokonują eutanazji, kurwa, one są leczone. I to jeszcze całkiem profesjonalnie. Bo ile zasmawiam, Stefanie. Ale jeżeli ktoś ma przeciwko i chciałby obejrzeć serię drugi sezon, to albo mogą zakryć uszy, albo nie wiem, bo uważam, że to powinno się dowiedzieć, jak się obejrzy ten cały sezon, bo to jest szokujące po prostu, jeżeli chodzi o historię Tokyo. Więc jeżeli chcecie, to mogę wytłumaczyć. Dobrze, to będzie akurat na jednym ze slajdów. Teraz mniej łagodnie, oczywiście. Wyobraź sobie, gości, zajebiści koń, jakiś kurczę, aparycja po prostu, że do zdjęć pozuje, robi jakieś śmieszne minki, a w sumie to mam czerwoną wstążkę, a co czerwona wstążka oznacza? Jebnę ci po prostu, nie wytłumaczy się, jebnę ci. I najlepszy jest taki żart właśnie chyba w drugim sezonie, jak można zobaczyć, gości sobie żartuje, mają oczywiście te czerwone kokardki i zakłada taką różową wstężkę na McQueen. A wiecie, co znaczy różowa? Pestrus. Dosłownie. Teraz pan jakieś gotowe i zapłynnie, zapraszamy. A McQueen wściekła od razu, nie? Się rzuca na gości, nie? Wiadomo, o co chodzi. I nie tak śmieszny akurat jest ten akcent, bo to było w drugim sezonie, że ona się jeszcze mablusza, nie? Że ona wie, o co chodzi. Więc to nie jest tak bez powodu, nie? Właśnie podobają mi się te akcenty. Najlepsze o tym, że zdaje się linia gości z Mejiro potem. Miesza się. Miesza się. Tak, jest. Widziałem tą fajną akurat rolkę na TikToku. Jak było pokazane McQueen, rodzina elegancka, szlachta, arystokraci i po chwili Linia z tego. ta linia Gold w ogóle, nie? No, Gold City nie jest to oczywiście, naturalnie, ale jeżeli chodzi o linię Gold, to nagle a jadłeś tam piach z ziemi, no próbowałeś tego, a byłeś od razu widać jakiegoś człowieka na koniec. Gości miał to oczywiście, zacznijmy od tego, żeby wytłumaczyć, o co chodzi, bo mogło niektórzy nie wiedzieć. I przelewasz grube pieniądze, przelicznik 1-2 dla tego konia, kurczę, dajesz całe oszczędności. Wszyscy wiedzą, że wygrasz. On jest late salgerem. On robi tak, że ja sobie będę na końcu stawki. Wszystkich na ostatnich 100 metrach. Kurwa, jak kotwicą dosłownie na ostatnich tam zakrętach leci naprzód, nie? Ale w tym momencie stałem sobie dęba na starcie, w bramce. Zaczął wjeżdżać. No nie wystartował poprawnie. Wszyscy tak, nie? Wszyscy przelali te pieniądze, te chore kwestie, te oszczędności poleciały. Wszyscy na gości walnęli. Przeliczenie akurat to tam było na 12 miliardów jen. Wleciało na tego konia i to wszystko stracili. No ten koń przegrał. Bo ten koń mi teraz żadnej możliwości. Gości, kiedy był poprzednie wyniki było pierwsze piąte, to możecie zaraz pierwsze. No, kurwa, wrąbamy. Jednak dzisiaj ma pocha, dzisiaj mogę być ostatni, że tak chodzi. Się dobrze nawet pełna włocha konia ręce obok. Tak. Nie wiem właśnie na ile to jest prawda akurat przekazana przez Star Games, a ile to jest prawda w torze, już nie pamiętam tego, ale może tak być, bo na przykład Ale tu widać na oparami gości aż szekur. Nie bardzo. Ja szczególnie O. wiem, która owa, ale nie pamiętam fragmentu. Wiesz, ona BNB, gdzie biła na regai.
Okej, dobra. No, ale tego nie złapałem, tego akurat fragmentu, trochę o to chodzi. Kopie, no ale nie to nas im gra bo to jest kopia. Elegancko. Ale jest tam jeszcze jedna podana, tam nie wiem, czy to było w trzecim sezonie, już nie pamiętam, czy to było w drugim. To było tak, że gości to było w trzecim, nie, gości nie, przecież się nie ścigało w drugim. Było tak, że gości przyszła do tej budki razem z bramką. Że ona po prostu przyleciała z całym tym abordażem, po prostu z całą tą linią bramkową, nie? I takie what the fuck, nie? A tu się okazuje, że dosłownie ten koń po prostu nie lubi ciasnoty boksów. Nie lubił tego dymu z pistoletu startowego. No i to przerysowali w ten sposób, że z bramką przyjechała, kurna, akurat pod budkę, nie? Więc to było mocne, jeżeli o to chodzi. Tutaj też macie, jeżeli chodzi o więcej gości, tam jak byli w tych boksach, tam akurat był Tozen Jordan właśnie, robił tam mu jakieś kawały, nie? Nienawidził po prostu, jeżeli o tym chodzi. To tam w padoku, na stajni, tu nawet jest to zaznaczone jak w tych kielce, jak się ścigasz, no to ten konik się stresuje, jak przejdzie gości. Nie bez powodu, no bo jest zdraczony cały czas, nie? Jeżeli o tym chodzi. Zobaczcie to ostatnie. To są po prostu starsi stajenni. Masz należne i musieli planować trasę spacerów tak, by te dwa konie nie skrzyżowały z poziom. Musisz robić specjalne trasy, nie? A dobra, tu jest ten fotoradar, to ten nie jedziemy. No a tutaj macie drugi przykład, że akurat którego lubią, czyli stajennego kolega tutaj, Just Way. Po prostu uspokajał tego konia, nie? No i ostatni fakt, że jak macie tą sukienkę, Goshi, to na ma 6 guzików. To oznacza po prostu, że ona wygrała te wszystkie wyścigi jeden. No to jest śmieszne po prostu. Że oni do takich momentów, takich detali akurat robią. A taką kartę do tego, nie? A, rzeczywiście. Może być to dla mnie. Tak, 6 ścianek. Ale rzeczywiście policzyłem te guziki, rzeczywiście 6. I byłem w szoku, nie? Ale że takie detale, nie? Kurwa, wyobraź sobie tego ziomka w Games, siedzi na tokarzu, guziki. Teraz wstęga, czerwona, bo na kopie. Jeszcze torebka. Ale kiedy profesor nie nam i rywały, że sobie kopie niż tajemni. Ona miała jeszcze jakieś więcej akcentów, bo ja mam jak tego artbooka i ja otworzyłem, tam jest jeszcze więcej tych aspektów. Ona jest w języku japońskim. Ja sobie oczywiście sobie musiałem przetłumaczyć, bo ja nie wszystkie masz chyba. Więc oczywiście tam sobie przeczytam, nie? Ale kiedyś może jeszcze na jakimś momencie, może prelekcji będę miał na ten temat sobie rozszerzyć, no to wtedy oczywiście dam tą książkę do przeglądu, bo jest naprawdę ciekawa. Tam są w tym artbooku ona nie była jakaś zarobiście droga. Kumpel był w Japonii i zobaczył stand po prostu w Ami z łami sumę. Ja tak powiedziałem, nie wiem, to była gdzieś 6 rano, wiadomo, przestawianie czasu. I on do mnie dzwoni, że on w tym jest. No to wyobraźcie sobie, ja tak wstaję wolny, że czego w dupę tym rację? Ja wiem, że jesteś Japonii, mnie to nie interesuje. Won. A takie... Jestem właśnie w tym twoim sklepie Ami i widziałem te koniobary, co tam mówisz, nie? Jasny gwint, ja się od razu budziłem, co tam jest, weź to pokaż od razu na wideo, ja muszę wiedzieć, co tam jest. Dobra, artbook, dawaj, ciśnij to. Ale ja nie wiem, gdzie będę mógł to spakować, ja już jestem na limicie, mnie to nie interesuje, dawaj, to ja ci przeleję od razu blikiem, kurczę. No i ten artbook jest genialny. Tylko za 100 jak leży, było śmiesznie. Ja mam ponad chyba 100 stron i macie w takim kredowym papierze, macie każde chibi. Każdą chibi. Macie nawet grafiki tła. Dosłownie osobny rozdział do tych tła. Same tłuste tła. Macie opisy tych, chyba nie wszystkich, ale rzeczywiście te najciekawsze, czyli na przykład Nice Nature i te gości, te wszystkie mają, bo są jeszcze edycje tych książek, zauważyłem. Ja miałem chyba vol 1. I tam jest jakiś bonus w ogóle akurat na japoński serwer, ale ja nie wiedziałem nawet jak ten kod ogarnąć, kurwa, więc darowałem, jak sobie tam zostanie, nie będę niszczył pamiątki. No i tak jak mówię, pamiętam właśnie na Nice Nature, może mam gdzieś zdjęcia, ale no mówię, to są wszystkie elementy. No i oczywiście wracając do to, co tutaj mam, to Kaiteo.
Tak więc zaczynam tę kwestię spoileru drugiego sezonu. Nie wiem, o to chodzi. Jak niektórzy wiedzą, ten koń miał wyścig, a potem miał kontuzję. Po kontuzji mówili mu, że nie będzie ten leciał. Zaczął znowu lecieć. Druga kontuzja? Nie no, to jest definitywnie koniec, nie? Wyleczony. Trzecia kontuzja? Kurda, nie zjebane tą kolejną, kompletnie tam czytałem, że to był fracture po prostu, od samego startu do końca, takie, ja piłkuję, przecież no, żeby on będzie chodził, to będzie cud, nie? Pierwsze miejsce. No. Więc dosłownie w 93 akurat, i to było Teo nie biegał w oficjalnym wyścigu przez równe 364 dni. Ja wiem co. No, wszyscy eksperci tak stwierdzili, nie no co to, po rocznej przerwie? Wyścig G1? Przecież to jest biologicznie niemożliwe, żeby tak powiem wygrał, nie? Halo? Essa? Nie no. To Kajtejo po prostu w takich przypadkach nie zasypiał. Nie, no gdzie to, nie? Jeszcze tą stołbiwą Herachidę, to jest też śmieszny przypadek. Wiecie, bo ona strasznie ma design taki ciekawy, ona jest strasznie przerysowana. Ona ma strasznie wielką głowę. Koń też miał wielką głowę. I bardzo się z niego śmiałem. A, Big Head, haha, kurwa. Nie wiem, może miejsce tylko dlatego, żeby Tak. chodziło. Tylko pyskiem, tylko nosem, ma wielką głowę. Elo, piwaka jak... Elo, a to Kajtejo wyprzedzający. Elo, wielki nosie, kurwa, ja tu zasuwam. Nie, no to jest mocne, ale tak, wracając, tak jak mam w notatce. Odziedziczonym oczywiście po symboli Rudolf, jeżeli o to chodzi, dlatego nieludzkie przyspieszenie się tam pojawiło. Niestety układ kostny to nie wytrzymywał tych przeciążeń, jeżeli o to chodzi. Pierwsze poważne złamanie nogi nastąpiło Tokyo Yushun w 91. Łamał kości po raz drugi i trzeci. Potem za światu wrócił właśnie w 93, co mówiłem, 364 dni. Więc 3 kontuzje jeszcze zasuwał. No to takie... anatomia! A, to dobre rany, kurwa. Więc to zatańczę. No. Jak już wspomnieliśmy o Tokajtej, no to trzeba wspomnieć oczywiście o Justin Giro, jeżeli o to chodzi, nie? McQueen, Dover, Adam, Paweł. Oczywiście wyrafinowana elita, maniery. Oczywiście dosłownie tak samo to było w rzeczywistości. To była potężna realna stajnia. I to była hodowla na Giro Stur akurat. Oni mieli, nie mam teraz jakiegoś zdjęcia akurat tej, ale oni mieli, no widać było duży. Widać było hajs, nie? Że o to chodzi. One były zazwyczaj właśnie selekcjonowane pod kątem staminy. No, McQueen był niepokonany na dystansach 3200. Jeżeli o to chodzi, no to nie są jakieś byle tam. No ale też tutaj przychodzi co do tego, że jak to niestety bywa z tymi rodami, tymi łączeniami, haha, kazirodztwo i tak dalej, jak tam niestety w tych przypadkach minęli, to tak samo, krucha struktura ścięgien i kopyt, nie? Często jakieś zapalenia i kontuzji, tam sobie wymyślili jakieś akurat, ale rzeczywiście, ja to sprawdzałem, bo dużo się mieszało akurat, jak zacząłem czytać. Jedni mówili akurat w internecie, że nie, czegoś takiego nie ma, że Giro McQueen żadnych przypadków nie miało. A druga strona mówiła, ale było coś, nie? I rzeczywiście, tam się to nazywało, uwaga, tak magicznie w 93, 92 trafiło jej się zwyrodnienie, zapalenie więzadła wyszarowego. Specjalnie sobie zapisałem. Nazwa jest elegancka, jeżeli o to chodzi. Więc mocne cholerstwo, więc McQueen, jaki w ogóle zaczynamy Giro, miał problem z tą piłkością. No stawi na to jedno, nie? I think so signal. Przyznam szczerze, robiłem dzisiaj dzisiaj to na koniec skończyłem dnia tej prelekcje i nie widziałem pewnych faktów o Race Shower i trochę jestem zszokowany, jeżeli o to chodzi, niestety. Jakie, czemu ona jest taka urocza? Może Chryste Panie, no. Matko Święta, no. On to jest... Serce mi to zniszczyło po prostu jak się dowiedziałem, ale pierwszy, koń zyskał w mediach przytomek Hill,
Co to znaczy? To jest szpilka, no. Szpilka w busie, tak jakby nie patrzeć. No to założyłem, że zacząłem nurkować temat. Skąd to hit, tak krzywo? Dlaczego? Czarny charakter w wrestlingu. No tak, tak? Z wrestlingu to się wzięło, nie? Bo ona zawsze miała te ofiary, no. I Bourbon wyprzedziła i to McPhee. Zamiast trybuny tak samo, jak w serii, że zamiast cieszyć się, buczały i gwizdały, bo ich ulubiony konik nie wygrał, czyli Angela McQueen, jeżeli o to chodzi. No i teraz najsmutniejszy fakt, niestety, jeżeli o to chodzi. No niestety. Masz muzyczkę załącznikiem, to ogólnie w trakcie wyścigu podnosił tam, wiadomo, te... Nawet ostatni jego wyścig. Tak, dokładnie. Wyobraźcie sobie, że macie 95 rok i teraz macie przypadek, że dosłownie dostajecie konkluzję. O, nie mogę wyciszyć, ale zjebałem. O, teraz jest... To było tak, że właśnie w 95 w trakcie akurat wyścigu wieło odłamaniowe złamanie nogi na oczach tysiącach ludzi poszło, nie? Ta kontuzja była tak makabryczna, że konie nie dało się przetransportować do kliniki, jeżeli o to chodzi, na miejscu. W tym wypadku też mnie to zaskoczyło, że była użyta zasłona dymna i specjalne zielone ekrany medyczne, bo widok był po prostu makabryczny, żeby osłonić dzieci, a Rice Shore po prostu został uśpiony na miejscu. Dlatego w związku z tym, że wyglądała tak ta sytuacja dramatycznie, postawili nagrobek w tym przy tym torze, tak. I można zobaczyć tam. I regularnie fani odwiedzają jeszcze ten nagrobek i stawiają tam świeże marchew i słodycze. Do teraz, nie? No byłem w szoku, nie? Szczególnie, że to właśnie ostatnie wyścigi to na torze, którym już kiedyś wygrał. No. I jeszcze, żeby było śmiesznie, w piecy jest też nadany pewien fakt, że unikalne bonusy właśnie do statystyk ma na tym kontekście. Dobry wieczór. Jeśli o to chodzi. Przechodząc do już bardziej, mniej takich dramatycznych rzeczy. King Halo. Co za chłopa, ja pierkuję, nie? Rodzice są ogarni, a to jest też śmiertelnikiem, nie? No tam było królewska krew. King Halo to miał być Dancing Brave z Goodbye Halo. Czyli nie dość, że Dancing Brave to był najlepszy koń wyścigowy XX wieku w Europie, a Goodbye Halo był wielokrotnym zwycięzcą amerykańskich klasyków G1. No i koszt był po prostu astronomiczny, żeby połączyć te dwa rady jeszcze w jednego konia to wkręcić. Okazało się, że to nie wyszło tak genetyka, jakby sobie chciał. Miała miażdżyć rywali. Na King Halo seryjnie przeżywał najważniejsze te wyścigi. Nie radził sobie z 2000-2400 biegami. Media zaczęły go nazywać drogim niewypałem. Ale okazało się, że patrzcie na czas, jaki to trwało, nie? Po 5 latach trenerzy zrozumieli błąd. 5 lat orania konia, kurczę, chyba coś jest nie tak. Ojej, on jednak jest chyba lepszy na sprintach. To teraz dajmy go na sprinty. No i nagle się okazuje, że taka Matsunomi Akinen da się wygrywać, nie? Bo on jednak na sprinty sobie daje, no. Tak, dokładnie. Więc szykujący. Kocham tego gifa. Jest genialny po prostu. Przyznam szczerze, to było tak metaforycznie opisane w filmie, że ja nie byłem w stanie tego złapać do końca, czy ona rzeczywiście to przeżywa, czy nie. No właśnie, przeżywała to tak dosyć mocno, to psychicznie nie byłem w stanie złapać, ale końcówka już mi dopięła, jeżeli o to chodzi. Wiadomo, że tak dla platury fantury. Dlaczego? Czemu miksturki? Czemu takie Bo ogólnie zaledwie wygrała Agnes Stachylin 4 wyścigi. Więcej już nie zasuwał. Nie. Po prostu nie. Po co to komu? Moim pasem kuchenogiem. Właśnie to, że były limity po prostu już do tych kopyt i już ten konik tak trochę nie osiąga tej wytrzymałości, no że
przenieśli to w ten sposób, że wytrzymałość wyprzedzała tam jego własne kości. Właśnie to miało to akurat zaznaczyć w tych, że ta kucha to miała, pokonała po prostu tego konia. Tego już nie zawarłem, ale no wiadomo, że Manhattan Cafe też się wzorował na Agnes Tachium i po prostu zasuwał, nie? Ale Tachium wiadomo doznał kontuzji po 4 wyścigach, a 4 wyścigi pod rząd wygrał. No, fajna kariera, nie? Bardzo, bardzo dobrymi wynikami i była pogłaska, że na koniec jego dałem. Tak, 100%. Dlatego ona była opisywana właśnie w serii jako taka psychiczna, nie? Dlatego wszyscy jej się bali akurat w serii, a na żywo to właśnie w ten sposób akurat tak to było przekazane. Manhattan Cafe to właśnie był nazywane duchem iluzją, bo zazwyczaj miał się ścigać właśnie z Agnieszką Tachiewską, nie? No, ale no, Tachiem stwierdziła, robię out. 4 wyścigi to za dużo. Koniec kariery. Też strajk laboratoryjny jest inspirowany sobie wymieniem Tachium. To jest cząsteczka tej teoretycznej z fizyki kwantowej, się dobrze pamiętam. Żartobliwy. Foton, właśnie. Tak, to złapałem właśnie na Wikię, zapomniałem to dodać. Tam z tego co czytałem, to było ciężkie zapalenie ścięgien. Tutaj tu akurat weszło, akurat z tego co mi wiadomo. Jeszcze wracając do Manhattan Cafe, to nie wiem, czy to po prostu pech Agnieszki Tachiańskiej nie przyszedł akurat do manhattańskiej kawy, bo zdecydowanie może tu nazwać się ta komińska kawa. O, to będzie śmiesznie. Atomin. Na kluczykach do samochodu mam Agnieszkę. Agnieszka, ja pierdolę. Więc też ona nie wiadomo o co chodzi. No a Manhattan Cafe po tym, ona miała chyba potomków, jak tego co pamiętam, Sunday Silence. Tak, sobie całe synale. To jest słynne, z którego wywodziła się większość koni, jest takie piękne drzewko genealogiczne. Dosłownie jak słońce się rozchodzą wszystkie wstęgi, gdzie te konie nie chodzą. Wszystkie konie japońskie wywodzą się z jednego. Dokładnie. Co? O, 5 minut mi zostało. To rzeczywiście, dobrze. To tak zwracając, no Peszek przeszedł, że no bracia Manhattan Cafe zginął w trzęsieniu ziemi i tsunami. Naraz, kurda, jazda, nie? Więc jeżeli o to chodzi. Przychodząc, fajnie stołeczny. Nie wiem, co piękny bardziej. Jak porażka zjednoczyła naród? No to muszę powiedzieć, jeżeli o to chodzi. Harugara. Bezlitosna. 113 startów, 0 zwycięstw. Można. Możesz przegrać wszystkie wyścigi? Dasz radę. Nie ma opcji. To... najlepsze. Pod koniec lat 90. i na początku 2000 Japonia dosłownie była na tej bańce spekulacyjnej. Stracona ta dekada tam wtedy była. I tam był mały tor w prowincjonalnym Koci, też stał na skraju bankructwa. No to był przerąbany koń. Słyszałem, że jego pierwszy trener to był przerąbany, jeżeli o to chodzi. Oczywiście maseczka Hello Kitty, dlatego jeszcze jest różowy. Niech będzie Hello Kitty, ja się nie. Ale to ma swoją śmieszną drugą stronę, tak? Mimo tego, że przegrywał te wyścigi 113, Japończycy odnaleźli siebie. Zrobili z niego talizman bezpieczeństwa z tego konia. No ogólnie, bo wiecie, ten koń nigdy nie wygrał. Tak więc weź sobie zakład na tego konia i on będzie się chronić przed wypadkami samochodowymi, zwolnieniami z pracy, ponieważ kupon na urarę nigdy nie zostanie trafiony ani skasowany. Więc nigdy ten kupon nie pójdzie, możesz sobie zachować koń. Genialne. Co ty łapało jeszcze pamiętać tej Bramaskara, to pan, który naprawdę dużo tych wyścigów biegał. Tak, no większość tych wyścigów no, tak konie nie mają, no więc zobaczcie, Agnieszka to jest. Agnieszka Tachiewska 4. Agnieszka Tachiewska 4 i koniec kariery, nie? Silent Suzuka też nie miała jakiejś drugiej kariery, jeżeli o to chodzi. To jest... I 1100%. Nie pamiętam ile miesiąc to był jakiś tam filmik pokazujący tą stronę. Czy akurat miała tyle wyścigów co Harburara? No może nie wiesz, to nie, ale... No właśnie... Przede wszystkim co tam jechałem na te potem, co... Na ile tych wyścigów jest? A z drugiej strony macie Nice Nature, która jest sława zajmowania 3. miejsca. Ale podoba mi się to, że skille w grze są zawsze takie spuchnie, więc nie gnali za nią. I tak Turbo tego dnia złapała taki czas, że ona po prostu, no... Trzeba gonić.
Turbo się nie przejmowała, że oni w ogóle nie ścigają. To nas zrobiła taką różnicę, że te konie nie były w stanie jej doścignąć po prostu. Bo oni tak olali po prostu to. A ona tak zasuwa jak zawsze, nie? Oj, zrobiła taki detal po prostu, nie? Takie, o, tak 4 metry, no dwa. Wiesz co teraz, no jest 100 metrów, to chodź się zmęczył, a dychał. I dupa. Najbardziej ikoniczny po prostu ten wyścig jakby z lat 90. Bo ja sobie zobaczyć ten film właśnie na YouTubie. Ziomek fajnie wdaje ten filmik, bo on dodaje dźwięki złą sumę i pokazuje te grafiki jak tych koników, żeby sobie zawsze łączyć, który to był, więc fajnie. Próbuję skończyć, naprawdę. Ile się zostało? Jest o. Jo, no, dlaczego? Dawaj. No dobrze, no dobrze. Nie puściłem kolejnego byleta. Będzie słuchał, no do lat 80. wyścigi konne w Japonii były bardzo kojarzone z podejrzanymi typami. No wiadomo, no, Yakuza, skąd się to wzięło, akurat ta klasa, że nie możesz rysować obrazków R18, tak było. Bo tu Yakuza stoi za tym koniem, więc jest. No, ale Oguri Cup właśnie zrobił karierę na prowincjonalnym, słabo opłacanym torze, a potem wbił do ligi akurat Yotera w Tokio, gdzie zaczął wygrywać z arystokratycznymi koniami, no trochę jak Ruth Gold pod tym kątem, takie, tutaj są tylko eleganckie konie. Ogóry, to zajebiście. Ona by mogła dres jeszcze wciągnąć, takie, ty a po dircie biegałaś? Jak ten przeróbka z Jabłońskim, jak on co mówił, w wojsku byłeś, a on mówi, w dircie byłeś? W dircie byłeś? Pytał się, czy w dircie byłeś akurat, ogarniasz tą kuwetę, a byłeś na tym torze słabym? No nie, ani się wyprzejmie. Dlatego nazywają ją Kopciuszy Krzary. Japończycy oszaleli i zaczęli masowo przychodzić na ten tor i zrobiła popkulturową gwiazdę na poziomie celebrytów. Po prostu i pod tym kątem. Oj tak, jeśli Od niej zaczęli produkować te pluszaki. Od niej się to zaczęło, że oficjalne te maskotki się pojawiły. Nie wiem, czy widziałeś ostatni jego wyścig. A nie. O, nie. To jest, To będzie chciał. no, jego ostatni przed emeryturą Tak, następnie nie ma. w 1990. To jest magiczne. To jest naprawdę magiczne. Te budy były pełne i to jest pełne powiedziane. To 170 czasu. Właśnie Oguri Cup pokazała, że można przyciągnąć ludzi, którzy nie są związani z Yakuzą i to było fajne, że właśnie takiego usiedlonego konia akurat tutaj masz, więc to było nice. Znaczy, może na to kiedyś jeszcze komuś czwarty. Ale tak, kurwa. Policja! I to jest ostatni slajd. Więcej nie będę rzucał. To jest wszystko co, więc bardzo przepraszam za przedłużenie, ale niestety ten początek trochę skopany. Wiadomo. Wiadomo, że teraz Cygames po prostu spowodował, że uczy historii sportu można zobaczyć dosłownie, że Cygames nie zadbał nawet o prawdziwe miejsca, gdzie są te stajnie i oni zrobili wykaz jakiejś instrukcji, gdzie tam na przykład jak się i jak trzeba do tego podchodzić. To jest właśnie spoko. Wspierają te finansowe. Myślę, że społeczność. Właśnie, bo to Tak. No, jest Saiyan Sky. Saiyan Sky to jest najbardziej specyficzny właściciel, jeżeli o to chodzi. On ma i klaszę ze swoim wzorem konia. Tak. No. Ale on jest bardzo fanem, jeżeli chodzi o to. I on bardzo zastrzega sobie, żeby nie robić z niego akurat kogoś jednego, nawet animowaną wersję, jeżeli o to chodzi. Co tu jeszcze akurat mam? No i tak jak mówiłem, trudno do zdobycia zgoda właścicieli koni lub potężne syndykaty, tak? Oni pracowali tytanicznie, żeby tą konserwatywną branżę, żeby się dorwać. No, tłumacz teraz ziomkowi po 60, nie? Że ja chcę zrobić animowaną babę, no. Saiyan Sky ten to ogarnął. Znaczy najbardziej problemne są impact Tego to nie wiedziałem, więc w ogóle nie mogliśmy dzisiaj ciągnąć. Obecny ekspert Cygames i lepiej. O może.
To jest 6 lat temu? 10 lat temu. 10 lat temu. Ten pierwszy trailer, to właściwie, którego się powiem, że to właśnie profesjonalny, to jest tradycyjnie to jest Kończę już. To jest ostatni slajd. Właśnie Właśnie chciałem jeszcze powiedzieć na koniec, że tam były nie tylko te wytycznie i te zasady, ale również Side Games zrobiło Breeders' Cup Sprint. Oni zrobili... Tak. Z pulą nagród do 2 milionów, jeżeli o to chodzi, że oni... No. Miałem jeszcze trochę faktów, ale no niestety skończę, już nie będę, jedynie powiem o symbolu Rudolf pod koniec, że to był bardzo mądry koń, jak wszyscy wiemy, i wygrywał, no miał niezłe nagrody, jeżeli o to chodzi. Ale wyobraźcie sobie, że koń był tak inteligentny, że załatwiał swoje potrzeby przed boksem, żeby zmniejszyć swoją wagę. 200 IQ. Potrzeby fizjologiczne załatwiał przed to. Więc dziękuję bardzo wam. Mam nadzieję, że się podobało. Niestety nie.